Siemanko, pozdrawiamy z Kapsztadu, dokładnie z Cape Town. To jest nasz 5. dzień tutaj. Piotrka więcej, mój jest 5. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, kiedy ten czas minął. Jest tak dobrze, jesteśmy w tak fajnym miejscu. Dzień za dniem leci. Dzisiaj to już jest praktycznie nasz ostatni dzień tutaj. Jutro odbieramy... czekaj, mam słuchawki połączone. Kurde, nie wiem, czy to będzie słychać dobrze. No, jest to nasz 5. dzień tutaj. No i super. Jutro odbieramy samochód i ruszamy w podróż. Na początku pojedziemy sobie na Pingwiny, jeszcze zjedziemy troszkę w dół. RPA. Tak, pojedziemy na przylądek Dobrej Nadziei, pojedziemy na Pingwiny do Simonstown i później już będziemy jechać w stronę Namibii. Nie wiemy, gdzie dojedziemy, a tak na luzie będziemy po prostu jechać przed siebie. Mamy wynajęty samochód na 24 dni. Mamy namioty na dachu. Podobno powinien być wyposażony we wszystko, czyli butlę gazową, kuchenkę, stoły, siedzenia, tak więc... Powinno być dobrze, naprawdę powinno być dobrze. No tak, RPA bardzo fajnie, to był taki odpoczynek po Afganistanie, mój też po Bliskim Wschodzie, bo siedziałem miesiąc. I teraz będzie taka już przygoda, że wiecie, jedziemy autem, jesteśmy zdani tylko na siebie. Nie ma żadnego transportu publicznego, żadnej taryfy ulgowej, po prostu jedziemy. Jak coś się stanie, to musimy kombinować, no bo słuchajcie, Namibia to piękny kraj, wielki, ale mieszka tylko 2 miliony mieszkańców, więc są momenty, gdzie jedzie 5, 6, 7 godzin, no nic kompletnie nie ma. Tak, będzie super, naprawdę będzie super. No i co, dzisiaj ostatni dzień trzeba wykorzystać, pogoda jest piękna, rano zaczęliśmy bardzo aktywnie, bieganko, trening, boksowaliśmy, teraz śniadanie za nami, a sportowo cały czas. Piotrek się szykuje, Cloud MMA, pamiętajcie, żeby zadzwonić. Marcin będzie gotowy. Słabe. Nie, mówię, Marcin Najman, nie kradnij mojego tekstu, karabiny naładowane. No właśnie. No. To już było dawno. No, także tyle. Zapraszam na dalszą część odcinka. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, zostaw subskrypcję i wbijajcie do Piotrka na kanał Piotr Polo Przybarski. Oglądajcie dalej. Siemanko, pozdrawiam. Właśnie czekam na Ubera. Piotrek został. Dzisiaj każdy na swoją rękę coś robi. Ze względu na to, że Piotrek już to widział, gdzie jadę. No. Dlatego zobaczycie coś nowego. Coś fajnego, nie mogę się doczekać. Pierwsze co, lecę na kolejkę linową, żeby dostać się na górę. To jest właśnie piękny widok z góry tutaj. Co nie udało się w drugi dzień, jak byliśmy na jednym szczycie, była wszędzie mgła. Dzisiaj jest cudownie, także dzisiaj mu na pewno się to uda. Właśnie mnie wysadził Uber. Tam już kolejka jechała, było widać. Możecie zobaczyć tutaj, jaki jest widoczek. To jest port, tam wczoraj startowaliśmy właśnie helikopterem. Tam byliśmy też wczoraj. Nie, przedwczoraj. Nie, wczoraj. Albo przedwczoraj. Nie pamiętam. No. A dzisiaj kolejne piękne miejsce. Miałem dzisiaj też opcję wziąć sobie właśnie autobus hop on, hop off. Ale jak zobaczyliśmy trasę wczoraj, przeglądaliśmy z Piotrkiem, to stwierdziłem, no Piotrek mi powiedział, że już we wszystkich tych miejscach byłem praktycznie, gdzie on się zatrzymuje. Także jest to totalnie bez sensu, żeby go brać. Ale jak przyjeżdżacie, tu macie mało czasu, to wam polecam, bo naprawdę wszystko co trzeba, to zobaczycie. Ale tu rzadko ta kolejka jeździ. Jedna przyjechała, a tu nawet nie startuje. A kolejka jest naprawdę spora. Ciekawe, ile to będę stał. Właściwie widać, ile ludzi czeka. Dobra. Można sobie wziąć fast tracka, ale jest podwójnie drogi. Także totalnie bez sensu. Normalny bilet 420. Właśnie zapytałem i powiedzieli mi, że kolejka jakieś 30 minut. Także prawdopodobnie po prostu sobie kupię bilet, który będzie już po pierwszej, będzie tańszy, jakieś 10 zł zaoszczędzę. No i tak będzie tyle czekania. Bo jeszcze jest 12:20, także 10 minut mnie nie zbawi, żeby poczekać dłużej. Jak wiecie, praktycznie od zawsze, czyli od początku swojego kanału współpracuję z firmą SFD. I mam swoje białko wojownika, także bardzo serdecznie wam polecam. Pamiętajcie, że kupując
produkty, wspieracie moje podróże, także dziękuję Wam bardzo. Dodatkowo możecie skorzystać z mojego kodu do SFD, czyli PAJAK10 SFD, gdzie dostaniecie zniżkę na wszystkie produkty online, także bardzo polecam i dzięki wielkie za wsparcie. Oglądajcie dalej. Ale czad, poszedłem po kawę, także smacznej kawusi i wiecie co dalej? Kolejka się chyba o połowę zmniejszyła, także super. Ale już się nie mogę doczekać, jak będę na górze. W ogóle musicie wiedzieć, że ta kolejka wjeżdża na Górę Stołową. Góra Stołowa jakiś czas temu została, znaczy może nie jakiś czas temu, ale należy do jednego z 7 cudów świata natury. Należy do Światowego Dziedzictwa UNESCO. Także naprawdę to nie byle jakie miejsce. Można tam zrobić oczywiście piękny trekking, ale z racji tego, że mam ostatni dzień tutaj, to wolę wjechać tam kolejką. Chociaż nie mówię, bardzo chętnie bym poszedł na trekking, ale nie mam na to czasu. Także jadę kolejką, góra-dół i jadę zwiedzać dalej. Poczytałem o Kapsztadzie przed chwilą jeszcze parę fajnych informacji. Kapsztad tak naprawdę to jest najbardziej popularne miejsce turystyczne, miasto przede wszystkim w całym RPA. Ze względu na to, że właśnie jest tu piękna natura, piękne plaże, bo plaże są naprawdę kozak. Wiecie, jak stąd pojedziecie później dalej, na przylądek Dobrej Nadziei. Tam są plaże z pingwinami. No jest naprawdę dużo fajnych miejsc, pięknych miejsc. I tak jak Wam mówię, warto przyjechać tutaj tak co najmniej na tydzień czasu. Nam akurat tydzień wychodzi, bo jest bardzo dużo miejsc do oglądania. No i Kapsztad jest duży, no. I helikopterem też Wam polecam się przylecieć, tak jak leciliśmy wczoraj. Jak nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam. To jest 3. odcinek już z Kapsztadu. Ale to była fajna zabawa. Wiecie, ja leciałem wcześniej, ale dla Piotrka to było coś wspaniałego. Bardzo był zadowolony, chociaż miał schizy. Jak wiatr zawiał, albo jak zaczął skręcać pilot, to wiedziałem, że go tak spina. Ale wiecie, no pierwszy raz, no nie ma się co dziwić. Patrzcie, jaki ścisk tu jest. 65 osób wchodzi do środka, ale co jest fajne w tych wagonikach, że się obracają dookoła, także każdy może zobaczyć widok. No, stałem z boku, już jestem z tyłu. No i tak, 5 minut jesteśmy na górze. Góra Stołowa ma 1067 metrów nad poziomem morza. Jest tutaj najwyższy szczyt. Ale tu jest ludzi. Jest niedziela, także wiecie, każdy ma wolny, jest piękna pogoda. Wiedziałem, na co się pisze. No i dobra, i zaraz Wam pokażę, jak tu pięknie wygląda. W ogóle fauna i flora tej góry podobno jest tak niesamowita. Jest 2200 różnych gatunków roślin tutaj, gdzie porównywali to, że w samej Anglii na przykład jest tylko 1200. Także to jest też coś wyjątkowego. Jest tu oczywiście totalny zakaz zrywania jakichś kwiatków i tak dalej, ponieważ jest to park narodowy. Ale się widoki zaczynają. Możecie zobaczyć wyspę Robena. To było kiedyś więzienie. Też 20 lat odsiadywał właśnie wyrok Nelson Mandela. Ja wiem, że podeszła mi baba i mi krzyczy do ucha. Niektórzy ludzie nie mają wyczucia. Wyspa ta w 96 została uznana jako park narodowy, a w 99 została wpisowana na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Niektóre kamienie to naprawdę wyglądają tutaj, jakby były sztuczne. Tak fajnie są uformowane.
Idę zobaczyć teraz na drugą stronę jeszcze. Muszę w którymś z tych miejsc zrobić piękne zdjęcie, ponieważ nie miałem takiej okazji... O, ta strona jest słaba. Nie miałem takiej okazji, jak byliśmy w drugi dzień na jednym ze szczytów tutaj. Aha, to tutaj. Dobra. Wczoraj chyba leciałem tędy też helikoptera z Piotrkiem. Albo mi się wydaje. Tu jest właśnie napisane, że dodali to do nowych cudów świata. Wybierali między 2007 i 2011 roku. Wtedy tworzyli właśnie te nowe cuda świata. Natury. Oczywiście podkreślam, że to są natury. No. Dobra, idę jeszcze zobaczyć kawałek dalej. Później będę się ustawiał w kolejce, bo nie wiadomo ile mi zajmie, żeby stąd wrócić. Bardzo chętnie bym tu sobie wyleciał dronem, ale jest zakaz. A jak to jest park narodowy, to mogą być kłopoty później. Patrzcie, jaki piękny kolor ma woda. To ze względu na to, że jest biały piasek na plaży. A jutro będziemy jechali aż tam na sam koniec. Przylądek Nowej Nadziei. O, przylądek Dobrej Nadziei? Kurde, muszę sprawdzić. Przylądek Dobrej Nadziei. Poprawiam się. Czy to nie jest pięknie? Jest. I bardzo się cieszę, że jestem też z Piotrkiem tutaj. Znaczy nie dzisiaj akurat, bo dzisiaj akurat on miał swoją pracę, a ja sobie zwiedzam sam. Ale że jestem z nim w Kapsztadzie. On to naprawdę dużo czasu spędził. Był 2 razy po miesiąc czasu. Mówi, że w przyszłym roku to nawet na parę miesięcy sobie przyjedzie. I nie dziwię mu się, bo jest naprawdę fajnie. O, wspinają się. Słychać karabinki. Widać liny, ale nie widać ludzi. Widać tylko glina się rusza. No i zjeżdżamy już na dół. Ale... No i zjechałem już na dół i właśnie idę zobaczyć tutaj na plażę, bo w ogóle to przyjechałem na złą. Nie na tą, którą planowałem. Albo w ogóle... Albo ja nie wiem, gdzie jestem, albo nie wiem, co jest gra. A nie, to jest zupełnie inna. Kurde. Tutaj nie ma tego piasku, tutaj same takie kamienie i głazy wielkie. No. Teraz zaczepiłem właśnie ten pan, co tutaj jest takim jakby, nie wiem, czy ochroniarzem, czy coś, bo tutaj w ogóle przy plażach macie ochronę. Wczoraj na przykład, jak siedzieliśmy na plaży, latałem dronem, patrzymy, idzie 3 gości i myślałem, że oni idą do mnie, że latam dronem, że mam kłopoty. A okazało się, że tam ktoś sobie robił imprezkę. Taki lekki melanżyk, chociaż była 11, 10 rano chyba. Już pijani dobrze. Przyszli do nich, wylali im całą wodę i poszli dalej. Trochę do zrobienia mam, bo jednak się okazało, że trochę dalej niż myślałem. Ale to fajne są te wielkie skały. Trochę więcej mam, ale co z tego? Tak wam mówiłem, mam limit dzienny co najmniej 10 000 kroków do zrobienia. Chociaż tak naprawdę jak sprawdzam tutaj, odkąd przyjechałem do Kapsztadu, to chodzi dużo więcej. Robimy mniej więcej między 15 a 20, czasem nawet ponad 20 000. Ale aktywnie z polem. Rano trenujemy, biegamy, później zwiedzanko, nagrywanie filmów. I tak to ma wyglądać.
pokażę wam, jak wygląda ta plaża tutaj. No Adam, biały piaseczek z góry, widzieliście jaka ładna woda tutaj jest. Troszkę chmury przyszły, że to teraz inaczej wygląda. Ale i tak jest niesamowicie. Wszystko dookoła tutaj, te palmy, restauracje. Bardzo mi się podoba. A wcześniej byłem właśnie tam na górze dokładnie. Sorry. się wbiłem na drogę. No i warto było poczekać. Jest pięknie, także idę znaleźć miejscówkę i startuję do mnie. Byłem właśnie tutaj teraz na obiedzie. Jest taka sieciówka, bo widziałem już parę takich restauracji, Tiger's Milk. Spoko, naprawdę było dobre. W ogóle miałem przed chwilą pojechać na taki targ, który tutaj jest, taki tutaj znany. Myślę, że go nagrywam, a przecież ja się go nagrywam. Nie zauważył chłopak na rowerze. Pokazał mi tak. No, miałem jechać. Podobno jest tam Polak, który smaży polskie kiełbasy na grillu. No ale niestety. Zamknięte. Do 16 tylko otwarte, a jest 16:10. Dajesz kaczka, uciekasz. Szybciej. Szybciej. Ruchu trochę się przyda, a nie tylko żresz. Ty, nie przewracaj. Patrzcie to. Dobry jest. Jak się podniósł. Jak on do tego wsiada? Czy ja tam do klamki sięgam mniej więcej, jak jest taki wysoki. Pokażę wam. Dobre. Ale się cieszę. Właśnie zobaczyłem, że dwa filmy, jeden opublikowałem 3 dni temu, drugi opublikowałem wczoraj, czyli pierwszy i drugi odcinek z Afganistanu trafiły na kartę na czasie na polskim YouTube. Wow! Wiecie, jakie jest to niesamowite? Jeden utrzymuje się już 3. dzień. Był najwyżej na 16 miejscu, teraz na 21, to i tak jest niesamowicie, a drugi dopiero wjechał na kartę na czasie, jest na 39 miejscu, jest 50 ogólnie filmów polecanych. Jest! To jest taki wielki sukces, że sobie nawet nie wyobrażacie. W życiu udało mi się tylko 3 razy być na karcie na czasie. Pierwszy raz, to było jak opublikowałem walkę z Alanem, pierwszą Fame MMA, to od razu Fame zadzwonił, że mam to usunąć, musiałem usunąć. Nie liczy się. Drugi raz, jak powiedziałem, że składam protest przeciwko wynikowi, jaki był, taki był. Oczekajcie. Wtedy trafiłem tylko na chwileczkę, totalnie na chwileczkę. Od razu spadł. I trzeci raz, byłem na jednym odcinku podczas wyprawy na Everest Base Camp. Też tylko na chwilkę. Od razu spadłem w dół. A teraz jest 2 miejsca. Dziękuję Wam, dziękuję bardzo, bo doceniam to, że oglądaliście, że jesteście aktywnymi pod tymi filmami. To dopiero były 2. Dzisiaj opublikowałem 3. odcinek, bo jest dokładnie niedziela.
Zobaczymy, może jeszcze się z którymś uda. To jest sukces, naprawdę uwierzcie mi, że to jest sukces. Wiadomo, ucieszyłbym się, jakby to były odcinki wiralowe, jakby jakiś viral wpadł. Dużo nowych osób by zobaczyło mój kanał, wpadliby na kanał i tak dalej. Jeszcze nigdy mi się nie udało mieć virala. Ale karta na czasie i to 2 odcinki na karcie na czasie to jest świetny sukces. No, ja przyszedłem tutaj, gdzie z Polem sobie biegamy. Dzieje się to bardzo rodzinnie tutaj jest. Zmierzam w stronę domu. Po drodze będę mijał jeszcze okulary Mandeli. To wam pokażę. No i możecie tutaj zobaczyć okulary Nelsona Mandeli. No to my się już zbieramy z hotelu. Fajne parę dni. O, czekajcie. No, czekajcie, bo dostałem wiadomość akurat. Fajne parę dni spędzałem tutaj. Na pewno bardzo, bardzo wam polecam ten hostel. Bo jest świetny. Pamiętajcie, że jest tu jeden na imprezowej ulicy. Zależy czego szukacie. Ten tutaj znakomity. Tam mocny balet. No. Mamy 20 minut, żeby odebrać samochód. Co? Jakieś skizy, coś ta firma nie istnieje. No ładnie by nas załatwili. Ile wydaliśmy? 4000 dolców? O, thank you. Thank you so much. Ile nas to mniej więcej kosztowało? 4 koła, nie? No 3000 coś, ale też muszę powiedzieć drogo. Na dobrą sprawę nie da się zarobić na mili bez auta 4x4 takiego naprawdę konkretnego. No i plusem jest to, że mamy namioty na dachu, więc nie płacimy za spanie na dobrą sprawę i się okazuje finalnie, że jakbyście mieli zapłacić 100 albo 150 dziennie za noc, to wychodzi bardzo... A jakie auto, to zobaczycie za chwilę, no petarda po prostu. Przejdźmy już do wypożyczalni, patrzcie ile kamperów stoi, busy przerobione na kampera. To jeszcze inne. Tam też kolejny kamper, a tam chyba nasz namiot się rozkłada, jeden i obok jest drugi. To chyba będzie nasza fura. Wiecie, teraz bardzo ważne rzeczy nam tłumaczą, jak przełączać skrzynię, że napęd na 2, napęd na 4, spuszczać powietrze jak się zakopiemy, znaczy trochę spuścić. Dużo ważnych rzeczy, które musicie wiedzieć, jak bierzecie taki samochód. Pan nam właśnie wszystko teraz tłumaczy, co do czego, w razie czego, jak prąd, gdzie podłączyć. Ale to tak jak wam mówiłem, cały samochód wam pokażę dokładnie w kolejnym odcinku. Wszystko chłopie. Wszystkie noże. Cały sprzęcior, super. Ale to będzie przygoda, a wiecie co jest najlepsze? Że Namibia była jednym z takich moich marzeń podróżniczych ze względu na to, ile oglądałem różnych rolek na Instagramie i tak dalej. Wszyscy jak pokazują piękną Afrykę, to większość tych miejsc, znaczy większość tych scen właśnie jest w Namibii nagrywana. Na safari, na pustyniach, w różnych miejscach. Namibia jest tak pięknym i kolorowym krajem, takim pełnym przyrody, cudownych zwierząt, dzikich zwierząt przede wszystkim, że to będzie niesamowita przygoda. Pytaliśmy się jeszcze pana dodatkowo, wiecie, ty, a co zrobimy? Zatrzymamy się gdzieś w jakimś miejscu, jakiś, wiecie, lew albo coś nam wejdzie po masce do góry, to mówi, że nie, że to tak nie działa. Zwierzęta tak nie wchodzą, także o to się nie musimy martwić, że jeśli namiot jest na dachu, mówi, że nie mamy się czego martwić. No ale to ma w sumie troszkę sens. No popatrzcie, jak na przykład jedzie się na safari. Jedziecie na safari, tu nie macie ukratowanych całych tych jeepów i tak dalej. Tylko macie normalnie, także jak lew by chciał, to by wskoczył do środka. A tego nie robią. Także to jest dobrze. Fajnie. Pan nam robi przeszkolenie wszystkiego, co jak poskładać. Powiem wam, że takim autem to można przejechać cały świat. Co to w ogóle jest za maszyna? No i moi kochani, zamykamy i zaraz startujemy. Ale czad. No, my już zapakowani. 12 471, czyli przypuśćmy 12,5 tysiąca kilometrów ma zrobiony ten samochód. Jest nowy praktycznie. Nowy. Zobaczymy, ile będzie, jak go będziemy oddawać. Aktualnie jesteśmy po drugiej stronie Góry Stołowej. Tutaj też można zacząć trekking. No, ale my jedziemy na taką piękną trasę widokową. I
później na pingwiny. Pingwiny będą najpierw, co nie? Czy najpierw pojedziemy sobie na przylądek Dobrej Nadziei? A zobaczymy, jak będziemy jechać. Najpierw sobie zjemy jakiś obiadek. No. I później będziemy jechać, a już się nas nic, że tak powiem, nie trzyma. Tam gdzie dojedziemy, tam dojedziemy. Tam rozłożymy namioty i tam będziemy spać. Ale też trzeba zobaczyć, że tu mamy kuchenkę do gotowania. No wszystko po prostu mamy tak wyposażone, że nie jest tylko jechać, gotować, spać i szaleć na pustyniach i safari. Można powiedzieć jak kamper niemalże. Totalnie. Wszystko wyposażenie wygląda praktycznie jak w kamperze. Baniak z wielką wodą, gdzie można coś tam sobie, wiecie, umyć. Wszystko jest. Chapman's Peak. Wjeżdżałem właśnie na Chapman's Peak. To jest taka piękna trasa widokowa. Zaraz zobaczycie, to też z góry, jak tylko gdzieś tam dalej wjedziemy. Żeby wjechać, to musimy zapłacić 60 randów? 60 randów. 60 randów, to jest jakieś 8 zł. 12. Aha, podwójnie jest. No, ponad 12, 13 chyba, koło tego, bo to jest coś ponad połowę. Tak, 13 zł chyba. No to coś takiego. No i dobra, zatrzymaliśmy się na chwilę. Zobaczyć piękny widoczek. Samochodzikiem jeździ się świetnie. Bardzo dobrze się go prowadzi. No, przed chwilą sprawdziliśmy trasę, która jest zaplanowana. Dzisiaj postaramy się dojechać do Namibii, ale może nam się też to nie udać. Nie mamy żadnego ciśnienia, nie ma stresu. Mamy dużo czasu. Jesteśmy na zakupach, ale no, ale popatrzcie, jaki piękny kwiat. Ale cudowny, nie widziałem jeszcze takiego czegoś. Robimy zakupy. Wszystko musi być. Mokre chusteczki też ważne, no. W razie czego, jak się nie będzie gdzie umyć, żeby się mokrą chusteczką umyć, chociaż wiecie jak jest. Trzeba miejsca przecierać niektóre, żeby później się coś nie działo. Dobra, przyjechaliśmy na pingwiny. Na plażę z pingwinami dokładnie. Zaraz zobaczymy. Zobaczę, ile to wejście kosztuje. Piotrek chyba nie idzie, bo już był. Znaczy idzie ze mną tam, ale nie będzie wchodził chyba, bo wejście podobno jest dość drogie. I od razu mówię, wybaczcie, że jak będzie wiało albo coś, no rozwaliłem mikrofony, no nic nie poradzę. Jakieś pamiątki można tu kupić sobie. Hello. Thank you. Takie będzie ceny. A normalne to 190 to jest jakieś 45 zł, coś takiego. Wiadomo, płacę najwięcej. Ale tu wieje i nie ma mikrofonu. Ale już widziałem. Są pingwinki. Może dla kogoś to będzie głupie teraz, co powiem. Ale człowiek się uczy całe życie. Zawsze myślałem, że pingwiny muszą mieć zimno. Także sorry. Ale myślę, że wrócił. Pani się wystraszyła. O! No, dokończając moją myśl. Zawsze myślałem, że pingwin musi mieć zimno. No bo wiecie, jak to każdy sobie myśli.
gdzie występują pingwiny. Zawsze Arktyka, Antarktyka, północ, południe, te rejony. Ale że tutaj, wiecie, to jest naprawdę ciepło teraz. No ale cóż, no może tak jest. A w ogóle to zwierzątko, które widzieliście przed chwilą, bardzo mi przypominało kłokę, czyli zwierzątka, które widzieliśmy w Australii z Alą. To są najbardziej uśmiechnięte zwierzęta na świecie. Normalnie miałem takie zdjęcie, się tak jakby uśmiecha. Fajnie. No, dobra, wracamy już do Piotrka. O, widzę tak. Do Piotrka i jedziemy dalej. Strasznie nam opornie dzisiaj idzie ta trasa. Ale to wiecie, dużo rzeczy do załatwienia. Dlatego. A zresztą nigdzie nam się nie śpieszy. Kolejny park narodowy Cape of Good Hope. 400 charge'ują. Ile? 400. 100 zł. 100 zł. Wow. Ty, ale wygląda ta peta normalnie jak z tego. Z Windowsa. Z Windowsa. No, bez kitu. Jesteśmy na przylądku Dobrej Nadziei. Dobra, jest taka kolejka, za którą trzeba zapłacić 50, czyli jakieś weźmiemy 7 zł. A, dwie strony 95. No to jakieś 12 zł. Nie, czekajcie, czy to jest raz 2. To jest ponad 20 zł. 22, 3. Zaraz siadamy na górze, nie będę miał za dużo czasu, ze względu na to, że jest za 10, a ostatni w dół zjeżdża 20 po. Też wjeżdżam w... Ała! Ale kopłem, ała, ała! Ale kopłem w słupek. Że wjeżdżam na górę, robię swoje i trzeba schodzić. Tak tam biało, że nawet się nic nagrywać nie dało. Jak podobno 300 wraków statków w okolicy jest. Jak możecie zobaczyć, jak wygląda właśnie ładnie Cape Point, gdzie jesteśmy. Przystanek Dobrej Nadziei. Dokładnie tutaj w tym miejscu jestem. A tu Cape Town piękne. Ale to mogliście widzieć w poprzednim odcinku z helikoptera. Zjeżdżamy na dół i ruszamy w podróż. Do pierwszego miejsca, którego jedziemy, mamy 900 km. No na pewno dzisiaj tam nie dojedziemy, nawet nie ma szans. Wydaje mi się, że nawet nie dojedziemy do granicy. Ale będziemy jak najdalej się da, na ile nam pozwoli zmęczenie przede wszystkim. I od jutra zaczynamy prawdziwą przygodę. Jedziemy do Namibii. Wiecie, tutaj ten tydzień dla mnie to był taki odpoczynek ze zwiedzaniem. No, mniej więcej tak to wyglądało, żeby sobie tychnąć po prostu po tym Bliskim Wschodzie, po Azji Środkowej, szczególnie po Afganistanie, który mnie wykończył psychicznie i fizycznie, bardziej psychicznie po prostu. Dlatego tutaj ten tydzień mi się bardzo przydał. Było fajnie, głowa odpoczęła, można działać dalej. Dobra, żebyście wiedzieli, tam na górze, gdzie byłem przed chwilą, to był Cape Point, ale Cape of Good Hope, Przystanek Dobrej Nadziei, to jest dokładnie tutaj, 1,5 godziny trzeba tam jeszcze iść na taki trekking, tam dokładnie. No i lecimy, pokazuje nam 15 godzin, niedługo 15 godzin, damy radę. Ale tak... powiem wam, jest ekscytacja straszna. No jest. Jestem najbardziej jestem podekscytowany tym, że będziemy dzisiaj spali, że będziemy grillować, że będziemy sobie rozkładać ten cały
namiot i w ogóle jak to będzie funkcjonowało, czy się wyśpimy, czy nie wyśpimy. Bardziej to mnie interesuje. Już w ogóle wyjechaliśmy z miasta, już się zrobiło bardzo fajnie. Przed chwilą mocne slumsy mijaliśmy, naprawdę mocne. Ale teraz jest tak, zielono, pięknie. I tylko będziemy musieli znaleźć goście na środkiem drogi na autostradzie. Widzę. No powiem wam, że rozpoczynamy przygodę. Ale rozpoczynać tak naprawdę będziecie mieli w kolejnym odcinku, bo ja wam przedstawię wszystko, jak to wygląda ten samochód, czym będziemy się przemieszczać i tak dalej, i tak dalej. Czy się opłaca, czy nie opłaca, ale się opłaca. Już wiemy, że się opłaca. Byłem w takim szoku, jak zobaczyłem, co my mamy w tym samochodzie, że po prostu to było dla mnie tak... Ja mówię, wszystko trzeba kupić pewnie i tak dalej, żeby mieli jakąś kuchenkę, jakieś garki, coś. A to wszystko totalnie jest, totalnie. Jak Przywarski robi research, to robi research. Tak. Przynajmniej się to baza załatwił. Baza platform. Był baza travel, teraz jest baza platform. Pozdrawiamy bazę oczywiście. Szkoda, że go nie ma z nami. Szkoda, że nie ma, ale jeszcze raz kiedyś coś takiego będziemy robili, który myślę, że 100% Płatne miejsce z tyłu zarezerwowane jest, no. Zawsze możesz dolecieć. Tego nikogo, słuchajcie, nie braliśmy, bo jakiś gościu mi napisał. Dostał numer od kobitki z recepcji i zapytał, hej, czy macie miejsce? Ja mówię, kurczę, wiecie, spanie przez 20 kilka dni z kimś, dzielenie namiotu, a jak dzisiaj zjem te Doritosy, no. To nie chcielibyście spać. Chłopy miał nieciekawie, totalnie, no. Gość by wstał rano, powiedział, ja na stopa jadę. No, ale dobrze. 24 dni spędzimy w tym samochodzie. Ale jaja. Tak. Dużo przygód nas czeka, dużych, pięknych widoków, to jest najważniejsze. Dojechaliśmy na kemping. Miejsce na ognisko. Tutaj elegancko stolik, umywalka, toaleta, wszystko. I oprócz nas nie ma nikogo. Nawet właścicieli. Powiedzieli nam, żeśmy zostawili, że po prostu rano przyjdą, no. Piotrek idzie sprawdzić kibel, jak wygląda. Elegancko. Czy działa? O, ty, mamy tu drewno na opał. Możemy ognisko robić. Butla z gazem jest. Ciepła woda. No nie, chyba nam się nie chce, ale... Tutaj nożyce. Nie no, pięknie tu mamy. Piotrek się bierze za gotowanie. No. Pięknie. Ale to nie świruj, że on tak... Taki malutki ogień tylko? Nie, że pusta burla jest. Że tak to my będziemy tydzień to smażyć. To jest full. Jazga. A ja się biorę właśnie za rozkładanie namiotów. Wow. Mój namiot już rozłożony. Słabo widzicie na pewno, ale nie ma źle i teraz trzeba Piotrka jeszcze rozkładać. Rano, w sumie to w kolejnym odcinku wam pokażemy wszystko. Nikt nie mówił, że będzie lekko. No, tak się podniosliśmy, że wszystko tak super, tak fajnie, elegancko, jak nam dali auto. No i już się okazuje, już małymi kroczkami się okazuje, że nie wszystko takie kolorowe, jak mówili. Ale cóż, no, damy radę. Patrzcie, jak chłop ustawia. Stary ten. Widać, że byłeś tym zuchem. Stary sobie walowiec. Dawaj te malutkie na to po prostu. Spokojnie wziąłeś. Petardo będzie. Damy radę. Wyczarujemy, chłopie. Pamiętajcie, jak człowiek głodny, to wszystko wymyśli, żeby tylko zjeść. Chwila prawdy, moi drodzy. Albo się uda, albo nie. I tak, Afryka, RPA, nie wiadomo gdzie. Panie Mokłowicz, czekam na zaproszenie do odcinka, zrobimy dobrego burgerka razem na ognisku. Zrobimy. O, dobra. Wiecie, patrzcie, jak to wygląda. Nie mamy keczupu, ale lepsze to jak ta butla, słuchajcie, która jest. Zdecydowanie. Ta butla jest albo... Z tą butlą coś jest nie tak. Albo ma koniec gazu, albo niestety jest problem z... Coś tam poszło nie tak, zdecydowanie.
Taka wody, to szkoda, by się trochę wody wylało z tego mięsa. Stary kucharz, patrzcie. A tak nasza fura już wygląda. Z Alą się gotowało, to jest później. A tak nasza fura wygląda przygotowana już do spania. Ja w początku myślałem, że te naloty będą jakieś takie krótkie, bo sobie myślę, jak to? A to słuchajcie, no ja to myślę spokojnie, to się położę, mam 1,84 m. Będzie dobrze. Podwójne mięsko. Kto bogatym zabroni, co nie, Piotrek? To jest żyćko. Życie po 100 000 właśnie. A tu 2 razy karta na czasie i od razu 2 mięska. No i moi kochani, idziemy spać. Kończymy ten dzień. Jesteśmy już kocyk, poduszka. I tak wygląda. Tyle było dzisiaj. Jutro rano ruszamy do Namibii. Mamy nadzieję, że jutro dojedziemy do miejsca, do którego zmierzamy. Mamy bardzo długo, ale będzie fajna przygoda. Także dzięki wielkie, że oglądacie ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Zróbmy tak, żeby te odcinki szły też tak dobrze jak Afganistan. Także pamiętajcie o tym, że bardzo ważne jest, żeby być aktywnymi pod filmami. Czyli komentować, subskrybować i lajkować filmy. Tylko tak możecie mi pomóc. Także dziękuję bardzo. I zachęcam przede wszystkim też do kupna jakichś produktów, na przykład koszulek z Extreme Combi lub innych rzeczy, które tam są, białka wojownika, lub korzystania z moich kodów. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. ملقية شرفها متيستيو مرلي مقعد وذاك تانو